Takiej serii na moim kanale jeszcze nie było, dlatego czas ją zacząć. Witamy was wszystkich bardzo serdecznie na płaskiej mapie, na której nie ma praktycznie nic. My nie mamy pieniędzy, ale mamy plany i mamy możliwości, aby zarobić tutaj miliony. Dlatego zapraszamy was na specjalną serię graną w 3 osoby. Jest ze mną NotFarming oraz Farming Genius. Jednego i drugiego pana prawdopodobnie nie muszę wam już w ogóle przedstawiać. Z NotFarmingiem grałem pierwszą serię mniej więcej rok temu i był to pojedynek na wyspach. Z Farming Geniusem również już nagrywaliśmy m.in. pojedynek na wyspach, ale w 4 osoby. Próbowaliśmy z nim również nagrać specjalną serię pojedynek widzowie kontra youtuberzy, ale jak pewnie doskonale pamiętacie, bardziej to wyszło tak, że był farming kontra youtuberzy i widzowie razem wzięci. No dobrze, zaczynamy więc na płaskiej mapie, a ja właśnie odkryłem, że moja ręczna kosiarka zachowuje się, jakby była prowadzona przez ducha. Ona w tym momencie jedzie sobie sama. Ja puściłem kosiarkę, ona kosi, ja z niej wysiadłem i kosiarka dalej pracuje. Wygląda to co najmniej podejrzanie, ale wykorzystajmy to w takim razie. Skoro kosiarka może sobie sama jeździć i kosić trawę, no to ja w takim razie nie będę się jej sprzeciwiał. A, byłbym zapomniał. Dziękuję wszystkim za zostawienie łapki w górę i suba z dzwoneczkiem, bo to pozwala rozwijać się mojemu kanałowi. No i dzięki temu też widzę, ile osób lubi moją twórczość. No i dobrze, jesteśmy teraz na płaskiej mapie. Wiecie doskonale, że planujemy zarobić tutaj gigantyczne pieniądze, ale nie wiecie jeszcze jak. A zaczynamy w zupełnie inny sposób, bo nie zaczynamy od kosy, nie zaczynamy od drzew, ani od innych takich rzeczy. Zaczynamy od narzędzi ręcznych. Zaczynamy w ogóle od czegoś, czego nigdy wcześniej w farmingu jeszcze nie widziałem. Zaczynamy od ręcznych specjalnych kosiarek, ręcznych wózków i wielu innych elementów, które mogą być operowane tylko i wyłącznie, którymi można tylko działać za pomocą siły ludzkich rąk. Trzeba się rozładować po raz pierwszy. Wyładowałem teraz przyczepę samozbierającą. O, a Farming Genius postanowił sobie poćwiczyć. On chyba znalazł tutaj jakąś siłownię taką zewnętrzną, bo zaczął robić pompki i nawet flagę zaczął robić. No skubaniec ma trochę krzepy. Nie dość, że ręce ma mocne, to mięśnie brzucha też również są takie, bym powiedział, konkretne. No to wygląda na to, że Farming Genius ostro przypakował między ostatnimi seriami. A znowu wygląda na to, że moja przyczepka samozbierająca, czyli ten wózeczek, który teraz trzymam przed sobą, no niestety, ale się zepsuł, bo nie działa, bo nie jestem w stanie nic jej zrobić. I ten wózek chyba będzie trzeba zresetować, albo oddać, albo w ogóle wyrzucić całą serię do kosza. Nie no, żartuję, bez przesady, nie będziemy oczywiście kończyć serii z tego powodu, że jakiś wózeczek się nam zbugował. No trudno, zdarza się, może ja go zepsułem, nie wiem. Jakby nie patrzeć, ja tylko pokazywałem wam tego moda, przetestowałem go w wielu różnych sytuacjach, no ale niestety mogło się tak zdarzyć, że czegoś jednak nie ogarnąłem i być może jest jakieś ustawienie, którego ja nie odkryłem. Nie wiem. Tak czy inaczej, wziąłem teraz z powrotem ten wózek i zebrałem kolejne 1500 litrów trawy. Chłopaki pięknie koszą tę trawę, oczywiście za pomocą ręcznych kosiarek. NotFarming to jest chyba w 7. niebie, bo nie wiem czy wiecie, ale on wręcz uwielbia kosić trawę i jest bardzo zadowolony, gdy może wsiąść na traktor albo użyć jakiejkolwiek innej kosiarki do koszenia trawy. Ja natomiast bardzo lubię tę trawę zbierać i bardzo lubię zarabiać pieniądze. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na taki jeden malutki detal. Za pierwszym razem zarobiłem 182 zł. Za drugim razem zarobiłem jednak 181 zł. Teoretycznie powinienem mieć teraz na koncie 363 zł, ale mam złotówkę więcej. Myślę, że nikt nie będzie się przejmował i nie będzie rozpaczał z tego powodu, że mam o 1 złotówkę więcej, bo my zamierzamy tutaj obracać milionami. I jeśli zapytacie mnie, jak to jest możliwe, że jestem w stanie zbierać tę trawę z tak dużej szerokości, to odpowiedź jest prosta. Nie mam pojęcia. Po prostu nie wiem. Nie wiem, co się tutaj stało. Być może jest to kwestia jakiegoś moda, być może jakiegoś innego ustawienia, bo my tych modów tutaj mamy dużo, pewnie z 500. I naprawdę nie wiem, który za to odpowiada. Także wybaczcie mi, ale po prostu nie wiem. NotFarming postanowił zrespić tutaj, no takie bym powiedział, zwykłe taczki. Podobno w modach mamy taczki, które są samozbierające, czyli działają jak przyczepa samozbierająca, ale to nie są te taczki, więc tutaj nic z tym nie będziemy w stanie zrobić. Ja poszedłem do sklepu, żeby znaleźć z powrotem jakiś kolejny wózek albo coś innego, czym będziemy mogli zbierać tę trawę szybciej, no bo nie oszukujmy się, ale praca zbugowaną maszyną nie jest najwygodniejsza, ale zaraz o tym, dlatego że teraz odkryliśmy, że do tych taczek można sobie wsiąść, rozumiecie? Teraz Farming Genius po prostu kieruje taczkami, a ja sobie siedzę jak za starych dobrych czasów, słuchajcie, za dzieciaka i jeżdżę sobie na taczkach, jeżdżę w środku. Nie wiem, czy wy kiedykolwiek tak jeździliście, ale ja jeździłem i wiecie co? To jest naprawdę śmieszne, kiedy siedzisz sobie w środku tych taczek, bo ja jeździłem tak, że byłem w taczkach, a nogi wystawały tak jakby do przodu. Tak w realu jeździłem. I wiecie co? No naprawdę było fajne, a najgorsze było, jak ktoś, kto mnie kierował, się wywrócił i mnie wywrócił przy okazji. Wiecie, jaka była kupa śmiechu w tym? No, było to już jakiś czas temu,
no bo wiecie, ja do tej podstawówki to chodziłem już dawno temu. No ale mimo wszystko, były to takie zabawy, które pamiętam do dzisiaj i gdy widzę teraz w farmingu, że mogę sobie wsiąść po prostu do taczek i sobie normalnie jechać, no to mi się aż normalnie takie wspomnienia wracają, no bo przecież ja coś takiego robiłem za dzieciaka. No dobrze, to teraz w takim razie pozbieramy sobie tą trawę, bo jak widzicie mamy kolejną maszynę, oczywiście ręczną, jest to maszyna, która będzie robić bele i to te malutkie bele, ponieważ do jednej takiej beli wchodzi tylko i wyłącznie 500 litrów. Każdy z nas ma teraz określone zadanie. Not Farming kosi trawę, Farming Genius tę trawę prasuje, a ja zbieram snopki, bo u nas się na to mówi o snopki, nie wiem, dajcie znać w komentarzu, jak wy mówicie na te bele. Wiem, że już was już o to kiedyś pytałem i mówiliście mi, że jedni mówią na to bele, inni mówią na to snopki, jeszcze inni kostki, jeszcze inni to mają inne określenia na to. Naprawdę u mnie na to mówiło się snopki, więc wybaczcie, ja będę mówił w ten sposób, może bele, może kostki, bo takie określenia też kojarzę, ale no snopek to było coś takiego najbardziej powszechnego. Dobrze, teraz pojedziemy kosić troszkę trawy, ja sobie pobiegam z tą kosiarką, jak widzicie, jest tutaj tej trawy naprawdę bardzo dużo. Okej, teraz co z not farmingiem zrobimy? Aha, skosimy sobie w ten sposób i tyle, w porządku. No i teraz słuchajcie, wymieniliśmy maszynę, która służyła do zbierania trawy, bo się okazało, że tamta jedna maszyna, czyli ta przyczepa samozbierająca, była zbugowana. Zbugowanym sprzętem pracuje się ciężko, nie ma się co oszukiwać. Jeżeli co każde wyładowanie maszyny musiałbym ją resetować do sklepu, no to nie oszukujmy się, ale to jest totalnie bez sensu. Dlatego wymieniliśmy to na tę prasę, prasa radzi sobie świetnie, no a ja idę teraz do sklepu, ponieważ potrzebuję znaleźć ciągnik, który... Ojejku, czerwony John Deere, jak to źle wygląda. Ludzie, czy da się coś odzobaczyć? Mam nadzieję, że tak, ale wziąłem już zielonego John Deere'a. Nie będę go tutaj absolutnie profanował. Więc zielony John Deere i piękna czerwona kosiarka. Znak stop, bo wyjeżdżamy na drogę główną. Tak, będziemy tą drogę budować, spokojnie, ja się o to już zatroszczę. My mamy w planach zbudować tutaj prawdziwe rolnicze imperium. A na razie musimy zacząć od trawy, bo zaczynamy od zera. Mamy tylko łąkę, mamy tylko trochę narzędzi, takich ekstremalnie podstawowych, takich narzędzi, jakie można było spotkać wiele lat temu. Mamy też zapał do pracy, chęci i wiedzę, jak zarabiać miliony w Farmingu 25. Dodatkowo wiemy, jak te pieniądze inwestować, bo to jest kluczowe, żeby rozwijać gospodarstwo. Na razie zdecydowałem się na wypożyczenie maszyny, która nie jest może jakaś turbo dobra, bo jest to tylko zwykły podstawowy traktor John Deere'a. On nie ma nawet kabiny, on nie ma tak naprawdę nic. Bardzo się cieszę, że ma w ogóle kierownicę, że można skręcać, że ma tak naprawdę tylko podstawowe funkcje. Jeździ, skręca, trąbi i tak naprawdę niewiele więcej. No ale czy jest mi coś bardziej potrzebnego do szczęścia w tym momencie? Skosiłem ogromną połać trawy. Zobaczcie, jak to teraz wygląda. Mogę przyjść tutaj i zrobić pierwsze bele. Mogę zrobić te snopki. Zobaczcie, moja szerokość robocza jest naprawdę bardzo szeroka. Bardzo duża. Nie wiem, co prawda, jak to się stało, że mam ją tak dużą. Być może jakiegoś moda tutaj mam właśnie na to. Nie pytajcie proszę, bo naprawdę mam tych modów tutaj chyba z 500, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeden z tych modów właśnie odpowiada za zwiększenie szerokości roboczej tego typu maszyn. No ale, skoro już mamy maszynę, to możemy robić za jej pomocą bele. I tych beli tutaj jest naprawdę bardzo dużo. Zwróćcie tylko uwagę na to, że ja teraz robię beli ogromną ilość. Farming Genius te bele po prostu zbiera. Na koncie mamy 1379 zł. Już nie będziemy na razie przynajmniej używać tych ręcznych kosiarek, ponieważ one są po prostu mało wydajne. Not Farming jest w 7. niebie, jeździ i kosi trawy tak szybko, że jestem aż zdziwiony. Ja nie jestem w stanie nadążyć teraz, żeby tutaj po prostu to wszystko zebrać. No ale widzicie, ile możemy zarobić na trawie? No pierwsze pieniądze to jak najbardziej możemy zarobić. O kurde, to też samodzielnie sobie jeździ. Ten wózeczek też może jeździć z napędem jakimś takim, nie wiem jakim, ale to po prostu jeździ sobie niesamowicie. No powiem wam, że się tego nie spodziewałem. Puszczam sobie teraz ten wózeczek i on jedzie idealnie prosto, aż się zatrzyma na końcu mapy albo na jakiejś przeszkodzie. No chyba, że w międzyczasie przyjdę i wsiądę do tego pojazdu, bo tak naprawdę to nie jest pojazd, tak naprawdę jest to maszyna, którą no mogę sobie kierować, mogę do niej po prostu wsiąść. Nie spodziewałem się, że można doprowadzić do takiej sytuacji. Pewnie zapytacie, jak to jest możliwe, więc już wam wytłumaczę. Jeżeli macie te narzędzia ręczne, to należy ustawić tempomat. On będzie na 8 km na godzinę, a następnie należy z tej maszyny wysiąść i maszyna będzie jechać dalej. Wygląda to co najmniej dziwnie, no ale przy okazji możemy mieć taką maszynę widmo, którą można powiedzieć kierują duchy.
Chodźmy w takim razie do sklepu i kupmy coś nowego. Teraz będziemy musieli zrobić nowe pole. Zdecydowałem, że weźmiemy takie, powiedziałbym, grabki do ziemi. Oczywiście to jest pług, to jest maszyna, dzięki której będę w stanie zrobić zupełnie nowe pole. I ja już to robię. Oczywiście chłopaki jeszcze będą musieli dokończyć tutaj jedną rzecz, a mianowicie zbierają te bele. Widzicie, że zarabiamy pierwsze pieniądze na trawie. To jest oczywiście świetny sposób na to, żeby zarobić pierwsze pieniądze. A co później? No później trzeba inwestować, później trzeba się rozwijać. O, puściłem sobie teraz tę maszynę, a ona mi skręciła. Chyba trafiłem na jakiś kamień, bo tutaj nic innego nie było, ale maszyna sama po prostu skręciła z siebie. Nie rozumiem tego, no ale cóż, zdarza się. Teraz już w trójkę robimy nowe pole. Not Farming oczywiście zdecydował, że to pole będzie za małe, więc zaczął je powiększać. Farming Genius jednak zaczął robić dokładnie to co ja, tyle że po krótszym boku. Ja jeżdżę troszeczkę bardziej dookoła, jeżeli można powiedzieć jeżdżę. Ja chodzę dookoła. Oj! I się zderzyliśmy. No cóż, zdarza się. 2000 zł mamy na koncie. To jest zdecydowanie wystarczająca ilość pieniędzy, żeby można było kupić lub wypożyczyć kolejny sprzęt, za pomocą którego zasiejemy lub zasadzimy pierwsze rośliny. Jeszcze nie wiemy, co tutaj będzie na tym polu rosło. Widzicie, że my to pole przygotowujemy, robimy je całkowicie ręcznie, za pomocą tych specjalnych ręcznych maszyn. O tych maszynach opowiadałem niedawno na kanale, więc prawdopodobnie doskonale wiecie, co to jest dokładnie za sprzęt, jak go pobrać. Powstał specjalny odcinek, więc gorąco zachęcam do tego, by się z nim zapoznać, jeżeli jeszcze nie wiecie, co to są dokładnie za maszyny. Jedna z maszyn stoi tutaj dosłownie na środku. Musimy za chwilę ją pewnie przestawić, ponieważ nie będziemy w stanie dokończyć robienia tego pola. Widać, że robimy pole bardzo, bardzo szybko. Oj, właśnie się zablokowałem. Myślałem, że lepiej to pójdzie. Myślałem, że będę w stanie ją w jakikolwiek sposób przestawić, a tu się okazało, że nie. Ale w sumie z Not Farmingiem doszliśmy do samego końca i zrobiliśmy całe pole. Wygląda to naprawdę dobrze. Odstawmy te maszyny, żeby nie zrobił się tutaj bałagan. Gramy w 3 osoby. 3 osoby, które mają generalnie duży bałagan na swoich gospodarstwach. Jeżeli oglądaliście nasze poprzednie serie, zwłaszcza serię 1 na 1 na 1 na 1, ona była grana jeszcze z Angeliką, no to pamiętacie, że Not Farming na swoim gospodarstwie miał w miarę porządek. Ja, no jakby to powiedzieć, miałem na swoim gospodarstwie bardzo dużo rzeczy, ale raczej porządku tam nie można było znaleźć. No a Farming Genius, no to miał taki bajzel stulecia, że szkoda gadać. No ale z drugiej strony to on zarabiał wtedy gigantyczne pieniądze. Dlatego postanowiliśmy, że tutaj będziemy starać się przynajmniej jakoś o ten porządek dbać. Każdy z nas będzie miał swego rodzaju wyzwanie, bo każdy z nas jest troszkę bałaganiarzem. Każdy z nas gospodarstwo ma robione w takim stylu, że leży wszystko i dosłownie wszędzie. Dlatego postanowiliśmy, że to gospodarstwo będziemy chcieli od czasu do czasu przynajmniej posprzątać. No ale najpierw musieliśmy zdecydować, co będziemy siać na tym pierwszym polu. Bele zostały zebrane w dużej ilości i zdecydowałem troszeczkę w pojedynkę, przyznaję się bez bicia, i wybrałem, że będziemy siać marchew. Dlaczego akurat marchew? No to jest pytanie. No powiem wam tak. Chyba nigdy wcześniej z żadnej serii nie zaczynaliśmy od marchewki. Naprawdę. Do tej pory zaczynaliśmy przede wszystkim od trawy, kiszonki w poprzednim farmingu, zaczynaliśmy od drzew, robiliśmy pszenicę, robiliśmy jęczmień, robiliśmy kury, robiliśmy owce, a tutaj przyszła pora na marchewkę. Dlaczego akurat marchewka? Bo na marchwi można dużo zarobić w Farmingu 25, to jest jedyna odpowiedź. To nie jest tak, że nagle jesteśmy jakimiś fanami marchewek. My po prostu chcemy zarobić pierwsze pieniądze szybko. Jak zarobić, a się nie narobić, bo to jest najważniejsze. Dlatego teraz wzięliśmy siewniki. Mamy, jak widzicie, bardzo dużą ilość nasion właśnie w tym siewniku. Dużą ilość nasion marchwi. Dlaczego to jest kluczowe? Dlatego, że ilość nasion marchwi, które trzeba wysiać na 1 hektar, jest bardzo, bardzo mała. Jeżeli dobrze wiecie, to do tej sadzarki, czy do tego siewnika marchwi, który jest dostępny w Farmingu 25, wchodzi tylko 16 litrów nasion. Dlaczego tak się dzieje? Bo nasiona marchwi są ekstremalnie małe. Dodatkowo, tych nasionek jest po prostu mało, nie trzeba ich jakoś bardzo dużo wrzucać do ziemi. Mówię oczywiście o objętości, a nie o ilości nasion, wiecie, tak liczbowo. To nie tak, że mamy tych nasion 1000, tylko na przykład mamy ich w litrach, bo raczej tak łatwiej po prostu by było tutaj to wszystko sobie porównać. No i teraz, tych nasion do gleby można wsadzić bardzo, bardzo mało, żeby były duże plony. Ja w tej chwili zużyłem tylko 1 litr nasion. Oczywiście chłopaki też cały czas zużywają te nasiona, więc prawdopodobnie zużyję 2 litry, razy 3 osoby, to zużyjemy 6 litrów nasion, czyli bardzo mało pieniędzy musimy wydać, żeby takie pole obsiać.
I teraz będziemy mogli to pole za chwilę zebrać. Oczywiście powstaje pytanie, w jaki sposób, ale spokojnie, na to pytanie za chwilę też znajdziemy odpowiedź. Na razie jednak trzeba dokończyć sianie. Tutaj, powiem wam szczerze, mamy naprawdę bardzo dobre maszyny do tego. Teoretycznie ten siewnik nie jest jakiś ogromny. Pole też może nie jest bardzo duże, ale to jest idealna maszyna na start. To jest idealna maszyna, by można było zacząć tutaj jakieś pierwsze prace. Teraz jednak trzeba będzie postarać się o to, żeby tutaj było pole nawiezione. Nie sztuka jest zasiać, sztuka jest zarobić, a jeżeli chcę zwiększyć plony o 50%, to muszę mieć nawiezione pole na 100%. I to jest kluczowe. Notfarming teraz oczywiście poszedł pracować z trawą, bo jakby mogło być inaczej. Postanowił, że zbierze jeszcze resztki trawy, które my tutaj mamy. Natomiast ja już myślami byłem kawałek dalej. Zastanawiałem się teraz, w jaki sposób nawieść pole, które znajduje się tutaj po naszej lewej stronie, szybko i skutecznie. Oczywiście jest kilka sposobów. Mogę wypożyczyć ręczne narzędzia, za pomocą których rozsypiemy nawóz, który oczywiście już za chwilę sobie też gdzieś tutaj zrespimy. Po to właśnie byliśmy teraz zebrać tę trawę. No bo niestety okazało się, że mamy za mało pieniędzy, by można było kupić nawóz w formie stałej. W ogóle przez chwilę myślałem, żeby sobie kupić nawóz w formie płynnej i użyć tej specjalnej beczki, ale niestety okazało się, że nadal nie mamy na to pieniędzy. Dlatego musieliśmy zastosować inny wariant. Ten inny wariant polega na tym, że wypożyczyłem tutaj właśnie 3 rozsiewacze nawozu, oczywiście do nawozu stałego. Każde z tych maszyn ma dokładnie taką samą szerokość roboczą jak siewnik, który widzieliście przed chwilą. W ogóle to ja mam takie skojarzenie, że jest to taka maszyna, jaka jest używana na boiskach sportowych, na boiskach do piłki nożnej. Nie wiem, co się tam robi za pomocą tych maszyn, czy się tam coś rozsypuje po tej trawie, czy co, ale wiem, że tego typu maszyny po prostu są. Nie wiem do czego. Jeżeli wiecie, napiszcie mi proszę o tym w komentarzu. No a my idziemy w takim razie teraz rozsiewać nawóz. Zapytacie pewnie, jak to jest możliwe, że siejemy na 100%. Mamy tutaj takiego moda, który pozwala siać nawóz oczywiście za jednym razem na 100%. Oczywiście tego nawozu zużywamy 2 razy więcej, więc to nie jest tak, że tutaj jest jakieś oszustwo, tylko po prostu możemy przejechać raz, a dobrze. Dokładnie tak jak to ma miejsce z gnojowicą lub obórnikiem. Jeżeli gracie w Farminga 25 albo dowolnego innego wcześniejszego, to możecie aplikować podwójną dawkę stosowania, ale tylko i wyłącznie w przypadku obornika lub nawozu. Oczywiście, gnoju. Obornik i gnój to są 2 nawozy, które pozwalają zrobić coś takiego. Notfarming, widzę, przyjechał tutaj i bardzo nam pomógł. Zastanawialiśmy się właśnie, czekajcie, zatrzymam się, minął mnie, a to gagatek, myślałem, że we mnie wjedzie, myślałem, że zrobi ze mnie marmoladę, a tu nic. No dobrze, pojechał sobie dalej. W każdym razie zastanawiałem się cały czas, jak ogarnąć tutaj rozsypywanie nawozu i doszedłem do wniosku, że może warto by było to po prostu przyspieszyć. To był świetny pomysł. Notfarming wziął swój traktoryk, malutki, ale on świetnie się nadał do tego, żeby podpiąć właśnie tamten też malutki rozsiewacz nawozu Agroszalek. Nawoźnik, jakby to Angelika powiedziała, no ale akurat jej tutaj dzisiaj z nami nie ma. Ta seria jest grana w 3 osoby i to jest w sumie pierwsza seria grana w taki sposób właśnie przez nas na Flatmapie. Postanowiliśmy, że przewiniemy odrobinę czas do przodu i mamy w tym momencie środek września, godzina 12, wszystko pięknie wyrosło, tylko jest jeden malutki problem. Czy wy widzicie, jaka jest teraz pogoda? Mamy tutaj tornado. Serio. Tu jest tornado. Tylko nie wiemy jeszcze gdzie. Ono się właśnie zrespiło i ono idzie w naszą stronę, ono idzie w stronę gospodarstwa. Dobra, trochę skręciło, idzie prosto. Ominęło nas, ale było naprawdę blisko. Naprawdę to tornado przeszło od nas 200 metrów? Było blisko, było niebezpiecznie. Przez chwilę sam zacząłem się bać. Co się tutaj wydarzy? Czy pole nasze nie zostanie zniszczone? Ponieważ my gramy w taki sposób, że gdyby tornado przeszło przez nasze pole, to oczywiście my byśmy mieli stracone plony. To jest całkowicie normalne. My tu nie gramy z żadnymi takimi ułatwieniami. Ale mamy teraz maszyny, za pomocą których będziemy mogli kopać marchewki, bo to jest w tym momencie najważniejsze. Mamy marchewki. Notfarming oczywiście robi swoje rzeczy, bo on, jak widzicie, jak tylko zobaczył trawę, to dosłownie jak królik na marchewkę albo jak reksio na szynkę. On już poszedł, on już robi swoje rzeczy. On doskonale wie, co będzie robił. On będzie kosił trawę. Więc Notfarming kosi trawę, możemy o nim na chwilę zapomnieć. Nie no, spokojnie, zaraz tu przyjdzie i będzie też z nami pracował, ale my jedziemy kopać marchewkę. Zobaczcie tylko na to. Mamy tu specjalne ręczne maszyny, za pomocą których możemy kopać marchewki. Po 2 rządki. Teoretycznie jakby się uprzeć to 3, ale prawda jest taka, że nawet jak wykopię 3 rządki, to pomiędzy tymi rządkami zostaną marchewki i mogę potem przejechać na pusto i wykopać marchewki jeszcze raz. Serio. Dlatego ta maszyna jest tylko i wyłącznie na 2 rządki. To jest tylko efekt wizualny, że można wykopać 3 rządek i jest to efekt błędny. Zrespiła się w tym momencie za nami paleta DeWolf. Paleta, dzięki której jestem w stanie przechować 2000 litrów marchwi. Bardzo duża paleta. Gigantyczna. Notfarming teraz próbował wziąć właśnie
na trzy rzędki naraz, ale nie udało się tego zrobić. Widzicie, Not Farming przyjechał, tak jak powiedziałem, przyjechał nam pomóc. Będziemy teraz na spokojnie mogli kopać te marchewki. Już myślę, że taka 1/3 pola została zebrana, może nawet trochę więcej. W 3 osoby. Idzie to naprawdę bardzo, bardzo szybko. Cena marchwi oczywiście nie jest jakaś zbyt wysoka. To jest, no nie wiem, kilkaset euro na 1000 litrów. Ale marchewka ma inny plus. Marchewki jest na polu bardzo, bardzo dużo i jesteśmy w stanie na pewno zarobić na niej ogromne pieniądze. Teraz zrobiłem sobie tutaj taką szybką nawrotkę, jadę co 2 rządki. Bardzo łatwo rozpoznać, którędy powinienem jechać, ponieważ dokładnie co 2 rządki powinienem po prostu jechać dalej. Oczywiście teraz zrespiłem kolejną taką skrzynkę. I robimy nawrotkę. I jedziemy z powrotem. Not Farming delikatnie zderzył się z Farming Geniusem. Teraz Not Farming musiał zostać, żeby zrespić skrzynkę. No a ja będę ją za chwilę dopiero tutaj mógł wyładować. Jeszcze kawałeczek. Jeszcze nawrotka. I teraz jestem w odpowiednim miejscu, ale nie miałem miejsca na wyładunek, ponieważ Not Farming ustawił się za mną. Bezpośrednio za mną. I to był akurat błąd, bo musiałem poczekać, aż sobie pojedzie dalej. Aż sobie cofnie. I teraz Not Farming, jak widzicie, jeszcze zbiera tutaj całą tą marchewkę. A ja wam teraz pokażę, że nie zebrał całej. Patrzcie na to. 1200, zaraz będzie 1300. To teoretycznie jest zebrane, a ja kopię marchewki teoretycznie z niczego. Dlaczego tak jest? Dlatego, że gra rozpoznaje dokładnie szerokość roboczą. A to, że rosły sobie tutaj w tym momencie łodygi, to jest zupełnie inna sprawa. Łodygi zostały usunięte, ale marchewki w ziemi nadal sobie siedzą. Wyładowałem w tej chwili ostatnią skrzynkę, zostawiłem maszynę i podejdę za chwilę do... myślałem, że może tutaj nawet uda się zapakować, ale nie zwróciłem uwagi na jedną rzecz, że tutaj są po prostu zbyt małe drzwi. Nie wiem, kto robi tego typu szopę ogrodową, do której nie można wjechać żadnym sprzętem, nawet takim ręcznym. O kurde, oni załadowali, słuchajcie... Ja cię krę, ojoj, ja jeszcze siedzę tutaj w środku. Nie no, to jest jakaś, słuchajcie, paranoja teraz, co się tutaj dzieje. O kurde, nie spodziewałem się tego. No ale dobrze, mamy sytuację taką, że oni ładują to na taczki. Taczkami oczywiście też można to przewieźć, ponieważ do tych taczek można zapiąć pasy. Więc to jest jakiś w sumie absurd, że tak to można tutaj wozić. Ja znalazłem właśnie idealny wózek ręczny, który idealnie będzie pasował dosłownie na jedną taką skrzynkę. No i Not Farming mi tutaj powiedział, że skoro można załadować jedną, to ja załaduję 4. A ja sobie pomyślałem tak, chłopie, 4? To jest świetny pomysł, załadujmy 4. A jak załadowałem 4, to sobie pomyślałem, załadujmy jeszcze 5 i zobaczymy, co się stanie. I wiecie, co się stało? Prawie ten wózeczek mi się przewrócił, a ostatnia ta skrzynka nie została zapięta, ponieważ pasy są zbyt krótkie. No więc pomyślałem, że zrobię sobie taką wieżyczkę. Mam tutaj 8000 litrów marchwi. Nie, mam 10 000 litrów marchwi. O kurde, patrzcie, co się tutaj dzieje. Not Farming jest w skrzynce. Dosłownie. A ja idę teraz to sprzedać. Zobaczymy, ile zarobimy. Wow, 14 700. To jest dobry wynik. Patrzcie na to. Słuchajcie, zaczęliśmy od tak naprawdę uprawy, na której zarobiliśmy gigantyczne pieniądze. Na pewno możemy być z niej zadowoleni. Mamy zarobione pierwsze pieniądze. 16 000 złotych. Nie wiadomo, że po kilku odcinkach co to będzie 16 czy tam 17 tysięcy. Ale dzisiaj to jest dużo. Dzisiaj to naprawdę są konkretne pieniądze. Teraz możemy wypożyczyć jakieś większe maszyny. Teraz możemy iść do sklepu i zrespić coś naprawdę dobrego. Więc chodźmy i zróbmy to. Co my tutaj w ogóle znajdziemy? Patrzcie. O, może jakiś kultywator. To jest świetny pomysł. Chociaż z drugiej strony kultywator, czy ja wiem, może w takim razie weźmy jakąś talerzówkę. Talerzówka to będzie lepszy pomysł, ponieważ talerzówką można jechać znacznie szybciej, a szerokość robocza jest również atrakcyjna. Mamy tutaj 2 maszyny. Jedna z nich to jest Dalbo i druga z nich to też jest Dalbo, tylko teraz zaczynam się zastanawiać, czym one się różnią, bo mamy wersję z modów i mamy wersję z gry. Dopiero teraz, gdy nagrywam dla was ten komentarz, widzę, że tutaj mamy 2 wersje. No i okazało się, że ja wziąłem tę wersję właśnie z gry. To nie jest żadna zmodyfikowana wersja. No i w sumie zaczynam się zastanawiać, czy to był dobry pomysł, czy też nie. Pomyślałem sobie, raz kozie śmierć, trzeba wziąć ciągnik, potężny, duży. O, coś się zbugowało, patrzcie na to, wybieram sobie kolor felg i zniknęły mi tutaj naklejki, wszystko się zepsuło. Giantsy, czy wyście zepsuli w tym momencie DLC? Naprawdę? Przecież ja korzystam z moda Unlimited Color Configuration, czyli z moda, który jest autorstwa Giant Software. I dodatkowo mam DLC, które nie zgadniecie kto zrobił, ale też Giant Software. Więc Giants popełnił chyba tutaj jakiś duży błąd. Ja też popełniłem błąd, spoko, przyznaję się do tego bez bicia, dlatego że wypożyczyłem ciągnik, który ma zaczep, który nie pasuje oczywiście do naszej talerzówki. No cóż, zdarza się. Pomyślałem sobie, weźmy w takim razie teraz dużego John Deere'a. Ten John Deere na pewno będzie świetny, to będzie idealny ciągnik właśnie do tego typu prac. I co? Okazało się, że brakło mi pieniędzy na odpowiednią konfigurację silnika, taką jaką chciałem, więc musiałem zadowolić się nieco mniejszą. I mamy tutaj tylko 200 koni mechanicznych, no ale z drugiej strony jest to chyba wystarczająca ilość.
Pojedziemy teraz tutaj, na nowe pole. Jak widzicie, jeden z chłopaków zrobił ramkę do tego pola i to jest kluczowa informacja, ponieważ ja doskonale teraz wiem, gdzie powinienem jechać, by można było tutaj zrobić nowe pole. Ja nie muszę zaczynać robienia nowego pola, tylko wystarczy, że będę jeździł i trzymał się tych konturów. Zwróćcie uwagę na to, że moja brona talerzowa ma bardzo specyficzny kształt. No ale cóż, dzięki temu, że ma taki kształt, jestem w stanie podjechać w wiele miejsc, ale z drugiej strony muszę naprawdę bardzo mocno myśleć. I pewnie teraz jesteście ciekawi, co będziemy robić dalej. To oczywiście opowiemy wam już w kolejnym odcinku, ale jeżeli ten wam się podobał, to napiszcie super start na płaskiej mapie, a wtedy ja przypnę wam serduszko. Do zobaczenia!